Cześć! Nie wiem, czy kiedyś byliście w takiej sytuacji, że Wasze założenia początkowe drastycznie odbiegały od efektów końcowych Waszej pracy. To jest właśnie problem z tym vlogiem. Na początku chciałem pokazać Wam, w jaki sposób możecie zainstalować na własnym serwerze system baz danych HANA. To, co można osiągnąć dzięki takiemu działaniu, to na pewno obniżenie kosztów całości instalacji. HANA jest dość dużym systemem, ma pewne wymagania, które trzeba spełnić, aby ten system działał poprawnie i żebyście nie mieli z nim żadnych problemów. Natomiast okazało się, że w drugiej wersji HANA ma nieco inne wymagania niż w pierwszej i niestety finalnie ja nie mogłem zainstalować jej na swojej maszynie, co oczywiście nie znaczy, że Wy nie możecie tego zrobić. Ja natomiast wybrałem trochę inny sposób. Jest to sposób oparty o clouda, czyli rozwiązanie w moim przypadku Google Cloud Platform, które sprawdza się naprawdę dobrze i jest bardzo, bardzo tanie w użytkowaniu. Zapraszam. Serwer. To jest taka podstawowa wersja, dość tania, kupiona, tak jak już wcześniej powiedziałem, na Allegro za około 150 zł. Ogólnie dość ciekawa konstrukcja, szczególnie jeżeli sobie go uruchomimy, ponieważ te serwerowe rozwiązania są o tyle fajne, że możemy na przykład na żywo podmieniać różne komponenty. Zobaczcie, po prostu wyciągnąłem koszt, zupełnie nic się nie stało. Czym jest zatem SAP HANA? SAP HANA to nic innego jak relacyjny system baz danych, który całą swoją zawartość trzyma w pamięci RAM naszego komputera. Powoduje to, że zarówno odczyt, jak i zapis do bazy są bardzo szybkie w porównaniu do zwykłych standardowych rozwiązań. Dodatkowo do systemu baz danych, do HANY, możemy dograć sobie warstwę aplikacji Extend Application Services Advanced. Jest to dokładnie XSA. Możemy również system baz danych HANA ściągnąć zupełnie bez tej wersji. Wtedy jest on mniejszy i działa zdecydowanie szybciej. Potrzebuje mniejszej pamięci obliczeniowej. Dlatego właśnie wykorzystujemy tutaj zewnętrzny serwer, a nie zwykłego laptopa, ponieważ na laptopie może nie do końca działać ona poprawnie. Ok, skoro konfigurację mamy zatem już za sobą, przejdźmy teraz do pobrania i zainstalowania na naszym serwerze odpowiedniej dystrybucji systemu Linux. W naszym przypadku będzie to SUSE Enterprise Linux Server, który wspiera aplikacje SAP-owe. Jest to w moim przypadku wersja 12 SP2, ponieważ również ta wersja jest na chwilę obecną dostarczona z najnowszym oprogramowaniem systemu baz danych HANA. W przypadku, kiedy alternatywnie ściągamy cały obraz wirtualnej maszyny i uruchamiamy go, a nie pobieramy, tak jak w przypadku instalacji na urządzeniu, pliki binarne. Przejdźmy zatem do dzieła i stwórzmy sobie bootowalny pendrive. Do tego momentu właściwie wszystko szło bardzo w porządku. Wiecie, pierwszy raz chciałem zrobić to porządnie. Miałem w końcu SUSE'a w wersji Enterprise dla SAP, którego nie instalowałem nigdy wcześniej bezpośrednio na dysku, tylko po to, żeby wszystko było maksymalnie wspierane tak, jak powinno być. Aż tu nagle dostaję komunikat o tym, że procesor, z którego korzystam, właściwie nie wspiera HANY w wersji 2.0. I postanowiłem, że to obejdę. Na początku pomyślałem o czymś w stylu KVM-u, czyli po prostu wirtualnego kontenera, na którym zainstalowałbym kolejną dystrybucję Linuxa. Jednak ten sprzęt nie jest na tyle mocny, żeby uciągnąć zarówno siebie, jak i osobny kontener, na którym mógłbym postawić system baz danych HANA. Wtedy do głowy przyszedł mi jeszcze jeden pomysł. Przecież istnieje coś takiego jak oficjalny obraz Dockera, HANY, który można odpalić. I to oczywiście uda się pod warunkiem, że system, na którym macie zainstalowanego Dockera, działa na procesorach Intela, bo na tych z AMD oczywiście nie. Docker nie jest pełną wirtualizacją systemu. Pomyślałem wtedy, kurczę, może warto wejść na Google Cloud Platform i sprawdzić, jaka najniższa instancja, jaka maszyna, która będzie najtańsza, będzie w stanie odpalić mi HANę. I na niej po prostu doinstaluję Dockera. I tak właśnie zrobiłem. Zobaczcie sami, jak wyglądają koszty użytkowania.
to jest $1.35. I to jest ta kwota, na której najbardziej mi zależało, ponieważ kiedy instancja jest włączona, ta kwota jest mniej więcej gdzieś tam wyestymowana, jest podana, natomiast dużo ciężej było mi dokopać się do kwoty, którą będę musiał zapłacić w momencie, kiedy ta instancja nie będzie w ogóle działać. Tak więc postanowiłem, że przez miesiąc nie będę w ogóle uruchamiał tej maszyny i sprawdzę sobie, ile to będzie mnie kosztowało. No i jak widzicie, za okres od 1 lipca do 31 lipca zapłaciłem $1.35, jest to naprawdę niewiele. W każdej chwili mogę wrócić do tej instancji, mogę ją wzbudzić na nowo i mogę sobie spokojnie na niej pracować, mogę sobie coś tam dewelopować. Więc wydaje mi się, że ta cena jest naprawdę niska w porównaniu do tego, że serwer, który prezentowałem Wam wcześniej, bierze chyba około kilowata, zużywa około kilowata prądu na godzinę, więc po obecnych cenach to jest chyba coś, powiedzmy, około 50 groszy. Natomiast tutaj jest $1.35. Mam dostęp do maszyny, którą w dowolnej chwili mogę sobie wzbudzić i w dowolnej chwili na niej pracować. Jeżeli chodzi o tego vloga, to by było na tyle. Ja nazywam się Paweł Wikut, jestem SAP BW deweloperem dla jednej z, można powiedzieć, że wrocławskich firm IT. Jeżeli podobał Ci się ten vlog, daj proszę znać w komentarzach. Wiem, że nie ma dużo takich vlogów o tematyce SAP-owej na YouTube, więc może będziemy jakoś wspólnie rozwijać ten kanał. Dzięki serdeczne za oglądanie, do zobaczenia.